Siemka, ja jestem Adacho i dzisiaj żądam akcji. Tak, żądam akcji, bo dzisiaj będziemy oglądać walkę Bardoka z niejakim Kalionem, czyli modyfikowanym genetycznie Saiyaninem, którego drużyna Bardoka wraz z Ginę, która oczywiście na tym etapie historii jeszcze jest w drużynie Bardoka, napotkali na lodowej planecie. Ale wiecie co? Za każdym razem jak wrzucam filmy na YouTube'a, to sprawdzam potem napisy, no bo dodaję napisy do moich filmów, żeby one były już wygenerowane automatycznie. Też można było je potem przetłumaczyć na różne inne języki. No też ze względu na to, że autor tej mangi nie mówi po polsku, mówi po hiszpańsku, dlatego też dodaję napisy i zaraz do komentarza autora przejdę. Ale za każdym razem jak dodaję napisy, to tam automatycznie Adacho pisane jest przez samo H. Dlaczego? Adacho. CH. Dlaczego tam jest napisane to przez samo H? Jeszcze nie było sytuacji, żeby w automatycznie wygenerowanych napisach moja ksywka była dobrze napisana. Także jestem trochę... No nie, tak naprawdę nie jestem oburzony. Tylko tak pomyślałem sobie, że może to jest kwestia tego, że ja to niewyraźnie wymawiam. No ale jak w języku polskim rozróżnić w wymowie CH od samego H? Skoro nawet HWDP piszą na murach przez samo H. Także zacznę od komentarza autora. Myślę, że to już jest nasza stała tradycja. Mało tego, te komentarze bardzo mi poprawiają humor i z tego co widzę, nie tylko ja mam tutaj humor poprawiony. Zresztą zaraz posłuchacie sami. Jak już wspominałem wcześniej, wszystkie te nowe postacie mają za zadanie przygotować widzów na nowy wątek fabularny, który będę rozwijał w przyszłości. Nawet te małe Marsjanki, które jestem fanem tego, że użył tutaj słowa Marsjanki, które Ginę uratowała, odegrają później naprawdę ważną rolę. A ci, którzy już czytają Fasza Legacy, doskonale wiedzą o co mi chodzi. I jak zawsze, za każdym razem, gdy oglądam Twoje filmiki, Adacho, czuję się jak mały dzieciak i mam z tego ogromną frajdę. Dziękuję za ten entuzjazm i za to, że tchnąłeś życie w tę historię. Pozdrawiam wszystkich. Powiem Wam, że gdyby nie to, że wiem, że autor mangi nie pochodzi z Polski, to bym uznał, że on jest Polakiem. Nie ma tutaj żadnych błędów tak naprawdę, nie wiem, no albo translatory w obecnych czasach są tak wybitne, że czyta się to w taki miły sposób, albo może jest coś innego na rzeczy. Tak czy inaczej, ostatnio, tak jak powiedziałem, poznaliśmy historię tego człowieka, którego tutaj widzicie na swoich ekranach, a Bardok powiedział: zamknij mordę, bo się popłaczę. Jestem wzruszon, jakbym zjadł słodki kruszon, powiedział Bardok. W międzyczasie, ktoś ostatnio pisał w komentarzach, że te stwory wyglądają jak jakieś psy z galaktyki Kurwix. Nie jestem w stanie wam tego zweryfikować, ale nie mówię nie. Hej, Toma, myślisz, że jesteś w stanie przytrzymać tego potwora? Nie ma problemu, Bardoku, jesteśmy w stanie powstrzymać tę bestię. Ty zajmij się dawaniem nauczki temu renegatowi. Renegade, prawda? On jest renegatem i trzeba go powstrzymać. Bardok, za tobą! No nie... renegat jest też bardzo słabo wychowany. Bartosz Chodurski, dziękuję Ci za suba. W międzyczasie Bartosz Chodurski postanowił dołączyć do, kiedyś tak się mówiło, armii. Chciałbym powiedzieć armii Zakolaków, ale pamiętam, że jak był konkurs u mnie na kanale w 2014 roku na wymyślenie nazwy naszej społeczności, wygrało wtedy Fujary Adacha, bo grałem na fujarce, to powiedziałem w tym filmie: nie lubię tego stwierdzenia armia, no bo to nie jest armia, to jest nasza społeczność. Ale dziękuję, Bartosz, za dołączenie. Generał, degenerat, kurwa, możemy go nazwać po prostu Darek. Będzie łatwiej, Darek. Darek atakuje Bardoka. Zaatakujesz mnie z zaskoczenia. To pokazuje, jak bardzo tchórzliwy jesteś. Upadłeś nisko. Jak śmiesz dawać mi lekcje. Wykorzystam każdą okazję do tego, żeby zwyciężyć w mojej walce. Jesteś tylko tchórzem używającym mocy, która nawet do ciebie nie należy. Powaliłeś Toteppo, Pumbukin to był Szugesz, Toteppo to był Borgos. Powaliłeś Borgosa tylko dlatego, że zaatakowałeś go znienacka. Powiedziałem ci, zrobię wszystko, żeby mieć przewagę w tej walce. Nie obchodzi mnie to, co mówisz, bo i tak tutaj umrzesz, mówi Darek. Ale Bardok postanawia uderzyć go w twarz. Ja, tak jak Marcin Najman, jestem przeciwnikiem rozwiązań siłowych, potrafię śpiewać i tańczyć, jestem miłośnikiem muzyki romantycznej, nigdy nie chciałem walczyć, siłowych rozwiązań jestem przeciwnikiem. Oczywiście wolałbym, żeby panowie się ze sobą dogadali, ale jeśli siła argumentów nie przemawia, to trzeba sięgnąć po argumenty siły i to właśnie robi Bardok, ale wygląda na to, że Darek tanio skóry nie sprzeda niczym budzian. To dziwne. Wzmacniam się z każdym dniem. Zwykły Saiyanin nie powinien być dla mnie wyzwaniem. Jednak ty dajesz radę w walce ze mną. Nie możesz być po prostu wojownikiem niskiej klasy. Ginę, zapomnij o Bardoku i pomóż nam w walce. Ginę cały czas odwraca się, patrząc w stronę Bardoka. To twoje nowe ciało zapieczętowało twój los.
Nieważne, jak bardzo wydaje ci się, że jesteś silny, to ciało jest bezużyteczne bez właściwego treningu ciała i duszy. Nie masz kontroli nad swoją nową siłą, prawda? Zamknij dupę! Moja zbroja została stworzona używając tkanki tych... O, ostatnio mówiliście, żebym nie nazywał ich rozdzieraczami, bo jest lepsze słowo rozpruwacz. Brzmi to godnie, także stalowi rozpruwacze. O, to nawet, jak tak się powie, to na głos od razu, to brzmi po prostu jeszcze lepiej. Stalowi rozpruwacze. Żaden z twoich ciosów nie może zadać mi wgniecenia, nie przegram. Bardock mimo wszystko tutaj zatapia cios w brzuchu Darka, kopie go daleko. Jak to jest możliwe? Żaden Saiyan nie powinien być w stanie mnie pokonać. Jak on jest taki silny? Mamy tutaj dosłownie flashback z walki Bardocka i Gasa, kiedy Gas był silniejszy od Bardocka, ale Bardock po prostu stwierdził, że wygra. Także, kiedy nie macie pomysłu na zwycięstwo, po prostu grajcie lepiej, nie? Jak gdybym był trenerem polskiej reprezentacji w piłkę nożną, po prostu na każdej odprawie mówiłbym im: panowie, grajcie lepiej. Zobaczcie, co on robi. On robi atak swoimi zakolami. Coraz bardziej zaczynam lubić tego Darka. Darkowi zaczynają się świecić zakola i nagle spod spodu zaczyna wychodzić, spod ziemi zaczyna wychodzić jakiś rozpruwacz stalowy. Lekceważysz moją siłę, wykrzykuje Bardock. Za bardzo polegasz na tych kreaturach. To jest twoja słabość. Ale okazuje się, że to był tylko wabik, bo Bardock, skupiając się na walce ze stalowym rozpruwaczem, nie zwrócił uwagi na to, że Darek pojawia się za jego plecami, wyciąga ostrze niczym Wolverine i przekłuwa Bardocka na wylot! Ha! To jest to, co przynosi ci nadmierna pewność siebie. Teraz pozbędę się ciebie w trymiga, ale pojawia się nagle... Ginę i ratuję Bardocka! To się dzieje, kiedy jesteś zbyt arogancki, żeby wrzucić mi wyzwanie. Umieraj! Nie umiera, ginę. Mimo wszystko zwracała uwagę na walkę Bardocka, mimo tego, że miała swoje zadanie. Kopie Darka w twarz. Ginę? Patrzcie, co się dzieje. Ginę, stoi. Bardock zraniony. Krew wypływa z jego rany. A, więc to ty. Przyznam, zaskoczyłaś mnie. Więc wygląda na to, że to ty chcesz umrzeć jako pierwsza. Ani kroku dalej! Nie masz się dotykać mojego Bardocka! A w zasadzie nie mojego Bardocka. Chciałem już tutaj dodać to słówko, które miałoby nam sugerować, że Ginę zachowuje się trochę jak Vegeta podczas sceny z Beerusem, kiedy ten uderzył Bulmę, ale nie ma tutaj That's my Bardock! To jest mój Bardock! Ginę mimo wszystko tutaj próbuje stanąć w obronie Bardocka. Wystrzeliwuje gromadę ataków Ki w stronę Darka, ale ten wygląda, jakby nie był za bardzo zaskoczony tym, co tutaj się dzieje. Wow, Ginę! Twój czas reakcji jest naprawdę dobry. Jestem pod wrażeniem, mówi Tora. Oczywiście, wiedziała, że ten drań będzie walczył nieczysto. Teraz musimy wygrać naszą bitwę, mówi Fasza razem z Torą, którzy walczą z jednym rozpruwaczem. To te poszugesz! Przestańcie siedzieć na dupach i pomóżcie nam! Borgos tutaj dosłownie jest niebieski już, nie? Chyba mu zimno. Znudziłaś mi się. Zjeżdżaj, mówi Darek, próbując... Nie, ona uniknęła, myślałem, że to jest takie czerwone, tutaj myślałem, że ona dostała w papę, ale wygląda na to, że uniknęła tak samo, jak unikała przecież w walce z tym... Pamiętacie, nie pamiętam, jak on się nazywał, ten chłopiec z dzieciństwa, który jej dokuczał. Odsłonił się. Teraz mam szansę, mówi Ginę. Ginę, to nie zadziała, musisz stamtąd uciekać. Uderzyła go w twarz, ale nie ma w ogóle siły. Twoje pierwsze uderzenie bazowało na czystym szczęściu. Czy teraz jesteś świadoma tego, jak bardzo cię deklasuje? Nie ma opcji. Mimo że uderzyłam go z pełną mocą, nawet się nie ruszył. Ginę jest złapana za twarz. Darek! Nie waż się! Nie! Darek wciska Ginę w ziemię! Bardock, włączaj Super Saiyanina. Koniec, kurwa. Ginę jest... Co jest? Tutaj jest jakaś dziura w ogóle w ziemi. Ginę jest rzucona na skraj tego krateru. Ginę, Bardock, nadchodzimy! Fasza i Tora się tutaj rzucają im na pomoc, podczas kiedy Shugerz i Pumbukin kurwa grają w karty. Znaczy Pumbukin to jest Shugerz. Przez to, że tutaj mamy japońskie imiona, to mi się mylą te japońskie imiona z angielskimi imionami. No bo ja jestem przyzwyczajony, tak jak mówiłem ostatnio, do angielskich. Nie wtrącajcie się. Niedługo będzie wasza tura. No nie, Fasza i Tora są cały czas atakowani przez te stalowe rozpruwacze. Przywoływałem moje zwierzaki przez ten cały czas. Walczyliście dobrze, żeby utrzymać się przy życiu, więc dam wam ofertę. Jeśli chcecie przetrwać, dobrze mnie słuchajcie, mówi Darek. Darek, jaką masz ofertę? Słucham. Jeśli chcecie żyć, musicie przysiąc mi swoje posłuszeństwo, a żeby tego udowodnić, musicie wyeliminować swojego obecnego lidera. Z tymi ranami, które ma, zabicie go będzie bułką z masłem. Jeśli byłbym wami, patrzcie,
Nawet nie dokończa zdania. Dokańcza. Bo ginę, wstaje, opamiętuje się i nie będzie tutaj babą, której trzeba będzie cały czas pomagać i którą trzeba będzie ratować. Zamknij mordę. Nikt nie jest z nas taki głupi, żeby zdradzić naszego kamrata. Wolelibyśmy zginąć, niż dołączyć do takiego tchórza jak ty. Znowu ty? Jesteś irytująca. Jeśli chcesz tak bardzo umrzeć, życzenie spełnione. A ja niech to, ledwo jestem w stanie się ruszać. Tym razem, z tego co wygląda, to Bardock ratuje ginę, ale mamy jakąś krew. Wygląda na to, że Bardock został bardzo zraniony przez cięcie. Chociaż nie wiemy jeszcze do końca, kto tutaj został zraniony, ale to Bardock rzucił się ginę na... O nie! Bardock upada plackiem na ziemię. No jak chuj, że on do tej Czekaj, czy ja naprawdę nie zwróciłem uwagi na to, że Bardock nie ma swoich blizn? Jakim cudem ja tego nie zauważyłem, że Bardock nie miał swoich blizn przez ten cały czas? I teraz te 2 cięcia, które mu Darek zadał, to jest początek tych blizn. O ja pierdzielę. Jakim cudem ja tego nie zauważyłem? Ale Darek mówi, że udało się Bardockowi uniknąć mimo swoich kontuzji. A może niewystarczająco szybko? Bardock, dlaczego to zrobiłeś? Został zraniony w twarz i że on ma te blizny teraz. Jak ja tego nie zauważyłem? Przepraszam, ale teraz była moja kolej na to, żeby cię uratować, a nawet nie byłam w stanie tego zrobić. I jesteś teraz zraniony przeze mnie. Nie przejmuj się, ginę. To nic. Poza tym, nie mogłem mu pozwolić na to, żeby cię zranił. Nie rozumiem, dlaczego chciałeś się uratować. Przypadkiem to nie jest najsłabszy wojownik w twojej drużynie? To nie ma sensu, żeby ratować kogoś takiego, kto jest tylko balastem. Nie będę opuszczał moich ludzi z drużyny. Poza tym ginę znaczy dla mnie więcej, niż byłbyś w stanie sobie wyobrazić. Ale nie spodziewam się, że ktoś taki jak ty miałby to zrozumieć. Bardock! Ginę próbuje podnieść Bardocka, a ten nie dość, że ma dziurę w brzuchu, to jeszcze dostał tutaj skaryfikację niczym Popek. No dosłownie ma taką samą bliznę chyba, nie? Nie, był taki gość, który pamiętam, że to było wtedy, kiedy ten nieszczęsny gang Albanii był popularny. Ja wiem o tym siłą rzeczy. To nie jest tak, że słuchałem takiej muzyki, ani czegokolwiek, co stało obok tego, ale był taki gość, który sobie chyba zrobił taką skaryfikację podobną, no nie? I było o nim dość głośno w internecie, jakiś Polak, taki młody. I wydaje mi się, że to nawet wyglądało podobnie do blizn Bardocka. Przepraszam, jeśli komuś teraz obrzydzam te blizny Bardocka, ale taka myśl, która mi się napatoczyła. Przyjmowanie ciosów za kogoś słabszego jest głupie. Słabi nie mają innej roli niż poddanie się silnym. Nie w drugą stronę. Bardock nagle coś zauważa. Chyba po prostu zauważa, że Darek próbuje zaatakować ich. Łapie ginę. Darek wyprowadza cios, wytwarzając wybuch w miejscu, w którym oni stoją. I łapie ją i ratuje ją po raz kolejny. Ginę. Wszystko w porządku? Ginę? A ginę jest nieprzytomna. Rozczarowujesz mnie, Bardock. Myślałem, że jesteś prawdziwym wojownikiem sajańskim, ale jesteś niczym specjalnym. Ta walka się zakończyła. Nie interesujesz mnie. Nawet nie chce mi się ciebie zabijać. Więc zostawię cię moim zwierzakom. Twoi przyjaciele będą następni. Nie będziesz ranił ginę! Ani sekundy dłużej, mówi Bardock, który przygotowuje w swojej ręce atak bardzo podobny do tego, co znamy przecież ze specjala telewizyjnego. Ten atak, którym próbował powstrzymać Freezę. Jednym pociskiem ki skondensowanym niczym strumień wody pod wysokim ciśnieniem przebił. Zwróćcie uwagę na to, co tutaj się w ogóle dzieje. Nie dość, że przebił tego zwierzaka, to przebił też ciało Darka, ale bardzo podoba mi się ten szczegół, nie wiem czy jest to zamierzone, że początkowo promień był szerszy, ale po zaatakowaniu, po przebiciu tego ciała trochę się zwężył. Być może ze względu na to... Cześć malutka. Parkę. Być może ze względu na to, że nie był on w stanie zrobić tak dużej dziury w ciele tego gościa. A może to jest kwestia tego, że gdyby ten promień był tak szeroki przez cały czas, to Darek nie zostałby przebity, tylko zostałby po prostu cały złapany w tego kiblasta. Jak to jest możliwe? Myślałem, że jesteś na skraju śmierci. Skąd się bierze ta moc? To wszystko. Nie mam już sił. Całą swoją pozostałą moc wyrzuciłem razem z tym atakiem. O nie! Co to jest? Ten atak przebił jednocześnie psa mojego rozpruwacza i moją zbroję. Nigdy nie sądziłem, że taka moc może pochodzić od wojownika niskiej klasy. Ale ten pies stalowy jeszcze ostatkami sił wystrzeliwuje atak i niszczy ziemię pod Bardockiem i ginę, a ci
kompletnie wycieńczeni, spadają w przepaść. No, kończymy, powiem wam, ten rozdział, no ja tak, to nie jest rozdział, ale myślę, że sobie w tym momencie zrobimy przerwę. Nie dość, że dużym cliffhangerem, to też w pewien sposób, którego się w ogóle nie spodziewałem, bo jakby zakładałem, że walka Bardoka i Darka potoczy się nieco inaczej. Okej, myślałem, że może Bardok faktycznie poniesie tam jakieś rany, ale że Ginę zostanie w to wplątana w taki sposób i tak na dobrą sprawę, to Darek jest tutaj dalej na nogach, mimo tego, że jest przedziurawiony i widać, że tutaj krew mu leci, ale kurde bele, nie wygląda to dobrze. Podczas kiedy Szugesz i Borgos gdzieś tam dalej siedzą i grają w karty, Fasza i Tora cały czas walczyli z tymi psami, wygląda na to, że tych psów stalowych jest więcej. A, kto tu pomoże Bardokowi i Ginę? Gdzie oni spadną? Czy oni w ogóle to przeżyją? Na pewno przeżyją, wiemy, że przeżyją, ale w jaki sposób mieliby przeżyć ten upadek? Nie wiem, ale myślę, że tego dowiemy się po prostu w następnym odcinku. Póki co, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście odsyłam was do autora. Autorowi serdeczne muchas gracias za jego pracę i za rysowanie tak dopieszczonej i pod kątem fabularnym, i pod kątem graficznym mangi. Dobrze nam się czyta tę historię, także dziękuję w swoim imieniu i naszej społeczności, a póki co nie przedłużam, tak jak mówię. Zostawcie lajka, zostawcie suba i 3 to jest... like, sub i co? I trzecie to macie mieć miły dzień, ok? Macie mieć miły dzień, bo inaczej przyjdę i rozliczę was z tego. No, każdy ma mieć miły dzień. Zrozumiano? Ok. Diana.